czajnikowy.pl. Przede mną na stole znajduje się kilka różnych filtrów do filtrowania kawy oczywiście i to właśnie im poświęcimy dzisiejszy odcinek. Mamy przed sobą papierowe filtry, metalowe i bawełniane, ale zanim o tym, który filtr wybrać, najpierw po co w ogóle filtrować, ponieważ większość z nas pewnie zalewa zwyczajnie kawę wodą gorącą i zostawia fusy w kubeczku, dzięki temu, że one opadają na dno, można cieszyć się smakiem kawy bez pływających fusów gdzieś tam między zębami. Stosowanie filtracji przede wszystkim ma tutaj pomóc nam nie dopuścić do przeparzania się kawy. W momencie, kiedy kawa zostaje zalana wodą i opada nawet na dno, przy najdrobniejszych ruchach takiego kubeczka te fusy, te drobinki, szczególnie ten pył najmniejszy, ponownie się wzburza, dzięki temu miesza się z wodą i przeparza. Taka kawa najczęściej bardzo szybko się starzeje. Mam tutaj na myśli taki efekt pogarszania się smaku wraz z opadaniem temperatury. Czyli jeśli byśmy pili taką kawę w momencie, kiedy ona już jest zupełnie chłodna, praktycznie byłaby nie do wypicia, byłaby bardzo cierpka i bardzo gorzka. To jest jeden z argumentów, dla których warto stosować filtry, ponieważ właśnie pozbywamy się tych najmniejszych cząsteczek i dzięki temu nasza kawa jest czysta w smaku i bardzo klarowna, a jest to jeden z takich czynników, który jest bardzo wysoko oceniany, jak chodzi o właśnie jakość serwowanego naparu. Można tutaj porównać jeszcze takie napary względem oddziaływania na zdrowie, bo oczywiście napar, który będzie miał bardzo dużo drobinek, bardzo dużo pyłu, fusów, które gdzieś tam pływają po całej jego powierzchni, będzie bardzo negatywnie wpływał na nasz żołądek, czyli ten przefiltrowany będzie dla nas zdrowszy pod tym względem. Jeśli ktoś ma problemy z żołądkiem, polecam akurat właśnie filtrowanie kawy, która troszeczkę złagodzi te właśnie negatywne oddziaływanie kawy, ale mamy tutaj jeszcze szereg innych wpływów, ponieważ same fusy też dużo bardziej barwią zęby, czyli jeśli ktoś dba właśnie o to, żeby jego zęby były śnieżno-białe, filtrowanie kawy będzie pomocniejsze, bardziej pomocne w utrzymaniu higieny jamy ustnej, ale też w tym, żeby te zęby nie przebarwiały się przez to, że drobinki kawy gdzieś tam oblepiają je i cały czas koloryzują na żółto, tak? Mamy jeszcze jeden, myślę, że istotny wpływ kawy niefiltrowanej. W takiej kawie znajduje się bardzo dużo diterpenów i dla osób, które kontrolują poziom cholesterolu, to jest akurat dla nich informacja, ponieważ te diterpeny mocno wpływają na poziom cholesterolu, więc w kawie filtrowanej nie będziemy mieli już diterpenów, nie będziemy mieli już tego negatywnego oddziaływania na ten aspekt. Dlatego mamy te trzy takie najważniejsze pozytywne wpływy. Po pierwsze na smak, przez to, że się nie przeparza, ale też ze względu na higienę jamy ustnej, no i właśnie zdrowie pod względem cholesterolu. Zastanówmy się teraz w takim razie, jaki filtr wybrać, ponieważ mamy właśnie filtr taki bawełniany, mamy tutaj też różnego rodzaju filtry metalowe. Niektóre, jak widzicie, są dość mocno zużyte, co też oczywiście świadczy o tym, że są wielokrotnego użytku i można je stosować nieraz, mimo tego, że może nie wyglądają zbyt estetycznie później. No i mamy też takie papierowe filtry jednorazowe, czyli takie, które zaraz po zaparzeniu kawy wyrzucamy i nie zastanawiamy się, jak dalej konserwować taki filtr. Zacznijmy w takim razie od tego, żeby zanalizować filtry może metalowy. To jest takie naprawdę coś bardzo charakterystycznego, ponieważ mamy tutaj dwie różne metody przygotowania takiego filtra. Z jednej strony jest to taka blacha, która ma bardzo drobne dziurki. Zazwyczaj nie jest to jakiś idealny sposób na filtrację. No i z drugiej strony mamy taką bardzo cienką, delikatną, drobną siateczkę z metalu również. Tutaj ta filtracja jest dużo bardziej efektywna, natomiast ze względów czysto technicznych ciężko jest właśnie łączyć metal tak, żeby nie powstawały tutaj jakieś szczeliny, przez które ten pył, który chcemy odfiltrować, również może właśnie przepływać na drugą stronę. Jakie są plusy tego rozwiązania? Przede wszystkim plusem jest cena, ponieważ za takie filtry zapłacimy gdzieś w granicach 100–150 zł. Możemy je wykorzystywać wielokrotnie. Nie ma problemów też, szczególnie w przypadku akurat tego blaszanego filtra z czyszczeniem, ponieważ zwyczajnie wrzucamy do zmywarki,
taki filtr jest gotowy do użycia zaraz po wyciągnięciu. Gorzej wygląda to w przypadku tych drobnych siateczek, ze względu na to, że drobinki często wchodzą w głąb tych szczelin i trudne są do usunięcia. To oczywiście będzie negatywnie wpływało na smak kawy każdych kolejnych zaparzeń, więc utrzymanie tego rodzaju metalowych filtrów jest trudniejsze. Minusem, takim dość znacznym minusem akurat filtrów metalowych jest to, że mimo wszystko dużo pyłu przepuszczają do naparu. I tutaj akurat będzie to szczególnie negatywnie oddziaływało na smak kawy, czyli kawa będzie bardzo agresywna w smaku. Jeśli ktoś lubi właśnie taką kawę, będzie to może odpowiednia metoda dla niego. Natomiast no nie ma co ukrywać, że jeśli taka blacha ma tutaj takie drobinki, to zatrzyma ona tylko te większe cząsteczki kawy, dzięki czemu przepuści bardzo dużo pyłu i kawa będzie się przeparzała w dalszym ciągu. Więc jest to rozwiązanie nieidealne, natomiast zdecydowanym plusem jest to, że jest wielokrotnego użytku. No, ciężko to też zepsuć, ponieważ jest to takie dość wytrzymałe, więc myślę, że może to posłużyć naprawdę długie lata. Takim rozwiązaniem pomiędzy papierem a metalem to jest właśnie rozwiązanie filtra bawełnianego. I to jest rozwiązanie, które jest bardzo praktyczne ze względu na to, że jest ono dobrym narzędziem do filtracji kawy i to tak naprawdę bardzo dobrej filtracji kawy. Tutaj praktycznie żadne cząsteczki nie przedostają się na drugą stronę. Dzięki temu, że jest to bardzo gruby splot, mamy bardzo klarowny, czysty w smaku napar. Minusem zdecydowanym tego rozwiązania jest natomiast utrzymywanie higieny. Po raz kolejny drobinki wnikają bardzo głęboko w całą powierzchnię tego materiału, no i są ciężkie do usunięcia. Takie drobinki za każdym kolejnym razem będą powodowały coraz większe przeparzanie się, no i oczywiście psucie smaku każdych kolejnych filiżanek. Żeby taki filtr utrzymać w takiej czystości, jaką mamy tutaj zaprezentowaną, oczywiście trzeba go prać, trzeba go moczyć w wrzątku i specjalnych proszkach, a żeby uniknąć przenoszenia aromatów, wrzucić do zamrażarnika po to, żeby usunąć właśnie te aromaty i przygotować go do następnego użycia. A więc jak widzicie, jest sporo zabawy z takim filtrem i z pewnością też nie jest tak wytrzymały jak filtr metalowy, natomiast atutem tego rozwiązania jest przede wszystkim cena po raz kolejny, ponieważ jest to coś wielokrotnego użytku, więc jest niższa cena, oraz bardzo dobra zdolność do filtracji kawy, więc myślę, że to jest takie rozwiązanie, które gdzieś tutaj się bardzo dobrze prezentuje z tej strony. I mamy też oczywiście filtry najbardziej popularne w branży kawiarnianej ze względu na to, że sprawiają jak najmniej problemów. Mamy tutaj filtry papierowe. No i jakie są plusy tego rozwiązania? Przede wszystkim bibuła, która jest zastosowana właśnie czy to w takich filtrach do aeropresu, czy takich filtrach właśnie bardziej do metod przelewowych, ma bardzo dobre właściwości filtracji kawy z pyłu, a więc pozbywamy się wszelkiego rodzaju pyłu, mamy bardzo klarowny napar, czysty w smaku. Tak naprawdę, jeśli dobrze przelejemy taki filtr wrzątkiem na samym początku, to również wszelkiego rodzaju takie aromaty papierowe, kartonowe, coś niefajnego, co nie powinno się znaleźć w naszej kawie, również zostaną wytracone, więc nie istnieje tutaj zbyt duże ryzyko tego, że taka kawa znowuż będzie nam smakowała jak pudełko kartonu. Natomiast zdecydowanym minusem tego rozwiązania jest oczywiście cena, ponieważ za tą wygodę tego, że po każdym użyciu możemy po prostu wziąć taki filtr i wyrzucić do śmieci, nie zastanawiając się nad tym, jak to czyścić, jak to przechowywać, jak to wygląda po pewnym czasie, ponieważ taki filtr za każdym razem będzie piękny, wyciągnięty z paczki, piękny, biały. Ale niestety musimy tutaj troszkę więcej zapłacić i w takim ogólnym rozrachunku jest to najdroższe rozwiązanie. Warto tutaj jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ na rynku znajdziemy filtry białe, ale też filtry takie w kolorze kartonu, takie papierowe. To rozwiązanie białe będzie bardziej szlachetne w smaku, czyli mam tutaj na myśli mniejsze ryzyko przenoszenia właśnie tych takich papierowych aromatów do naparu, więc jeśli szukacie filtrów, które spełnią swoje zadanie najlepiej, będzie to właśnie rozwiązanie tych białych, chlorowanych filtrów. Żeby pozbyć się znowu tego
chemicznego aromatu, który właśnie cały ten proces kolorowania tutaj wprowadza. Wystarczy tylko przelać filtr wrzątkiem i już filtr jest gotowy do zastosowania. Jak widzicie, rozwiązań jest wiele. Od takiego bardzo prostego filtrowania przy pomocy blachy z dziurkami, która da nam najgorsze efekty względem filtrowania, a najlepsze ekonomicznie, przez takie, które są ciężkie w utrzymaniu, jak chodzi o czystość, ale znowuż idealnie nam filtrują kawę, po takie, które są drogie same w sobie ze względu na to, że są jednorazowe, ale z drugiej strony świetnie filtrują kawę i są praktyczne również do zabrania gdzieś w daleką podróż, bez zastanawiania się nad tym, co z tym filtrem dalej się stanie. Decyzję zostawiam Wam, ponieważ nie chcę Wam niczego sugerować. Każdy ma różne potrzeby, każdy ma różne chęci zastosowania. Ktoś lubi kawę bardziej agresywną smaku, ktoś lubi idealnie klarowną, więc sami musicie wybrać. Ja Wam przedstawiłem tylko plusy i minusy każdego z rozwiązań. Dzielcie się z nami swoją opinią, którego filtra używacie Wy, czy warto Waszym zdaniem filtrować kawę, czy nie. No i do zobaczenia w następnych odcinkach na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl